Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o tym, czy Polska powinna wysłać swoje wojska na Ukrainie, jeśli dojdzie do takiego momentu, w którym różne państwa będą wysyłać swoje armie, aby pilnować granicy między Rosją a Ukrainą. W ogóle w jaki sposób w tym procesie pokojowym powinniśmy uczestniczyć. Zanim zaczniemy rozmowę, mam ważny komunikat. W Układzie Otwartym wielokrotnie zbieraliśmy pieniądze na samochody najczęściej, ale nie tylko, także na drony dla armii ukraińskiej. To było niezwykle ważne. Państwo wpłacili łącznie kilkaset tysięcy złotych. Wiele rzeczy za to instytucje, z którymi współpracujemy, kupiły, dowiozły. Ta wojna trwa dalej. Sytuacja Ukraińców jest jeszcze trudniejsza niż była w związku z tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. I łatwiej było zbierać pieniądze, kiedy nastrój był bardzo dobry. Dzisiaj on jest znacznie gorszy, ale właśnie dlatego postanowiłem odpowiedzieć na prośbę żołnierzy z Brygady Szybkiego Reagowania Chartia, którzy walczą na froncie charkowskim. Tam sytuacja jest trudna i chcemy kupić dla nich samochód, znaczy organizacja, z którą współpracujemy, chce kupić dla nich samochód terenowy, który przyjedzie do nich z Anglii dzięki pomocy pisarza Juliana Evansa i polskiej dziennikarki Anny Husarskiej. Namawiam serdecznie, wielokrotnie Państwo dawaliście dowody swojej hojności tego, że po prostu moim zdaniem warto wspierać, bo ta sytuacja ciągle jest bardzo trudna, a każdy taki kamyczek pomaga Ukraińcom, a tym samym przyczynia się do zwiększenia polskiego bezpieczeństwa. Link do zrzutki znajdziecie Państwo pod nagraniem, a jeszcze teraz krótka prośba od tych żołnierzy. Ми, бійці бригади оперативного призначення «Хартія», протидіємо російській агресії на Харківському напрямку. Для більш ефективного виконання бойових задач потребуємо допомоги на збір автівки. Просимо долучитися вас до нашої мети, наші друзі з Польщі, слухачі Ігоря Янке. Долучайтесь до збору. Слава Україні! Героям слава! Namawiam Państwa do wrzucania pieniędzy, a teraz już koniec zapowiedzi. Łączę się z moimi gośćmi. A oto mecenasi Układu Otwartego. Casaplaya, lider na rynku nowych nieruchomości w Hiszpanii. Casaplaya to agencja nieruchomości, która wspiera Cię na każdym etapie zakupu. Kliknij link w opisie i pobierz darmowy PDF z przewodnikiem zakupu krok po kroku. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, a także analizy, które pomogą Ci zrozumieć, co dzieje się na rynkach. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMSO możesz obniżyć wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Sprawdź na www.amso.pl. Jędrzej Bielecki, Rzeczpospolita, Łukasz Warzecha, Do Rzeczy. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ja mogę skomentować ten wstęp do twojego programu? Bardzo proszę. Mam nadzieję, że pozytywnie twój krytyczny zapewne głos wpłynie na część przynajmniej naszych słuchaczy. Bardzo cię proszę. Ja nie chciałbym, żeby ktoś poczuł się tutaj urażony, zwłaszcza nasz gospodarz, ale widzom muszę powiedzieć tak. Nie miałem świadomości, godząc się na tę rozmowę, że będzie tutaj taki wstęp. No, nie wymelduję się z niej w trakcie, natomiast gdybym wiedział, że wystąpią tu na początku ukraińscy żołnierze wykrzykujący sława Ukrainie, kierojom sława, to bym się nie zgodził na tę rozmowę, to od razu mówię. A druga kwestia jest taka, jeżeli Państwo chcą posłuchać tego apelu, to proszę mieć świadomość, że Polska dołożyła od początku wojny w sumie w ramach pomocy wojskowej i w ramach pomocy dla uchodźców 140 miliardów złotych dla Ukrainy. I to nie jest koniec. Co jak szybko sobie przeliczyłem, daje na jednego pracującego Polaka ponad 9300 złotych. Więc jeżeli do tych 9300 złotych chcą Państwo jeszcze dorzucić coś w ramach tej składki, to ja oczywiście uznaję, że każdy ma wolną wolę. I jeżeli chce dobić na przykład do 12 albo 13 tysięcy, jest to wyłącznie jego sprawa.
Łukaszu, oczywiście szanuję twój głos i domyślałem się, że możesz być krytyczny wobec tego, ale przyjąłeś zaproszenie do układu, wiedząc, że ja takie akcje organizuję. Ja oczywiście mogłem poinformować cię wcześniej. Przepraszam cię, jeśli z tego powodu czujesz się niekomfortowo, ale no, to jest mój program, ja taką akcję prowadzę. To oczywiście nie znaczy, że ty w tę akcję wspierasz. Szanuję twój głos. Dosyć wyraźnie wyraziłem moje stanowisko, ale no nie będę zrywał ci programu po tym, jak już zgodziłem się wziąć w nim udział, zwłaszcza, że prywatnie się lubimy. Może jakbym cię nie lubił, to bym w tym momencie się rozłączył. No ale mam nadzieję, że widzowie, którzy znają moje stanowisko w tej sprawie, wybaczą mi to, że zostaję w tej rozmowie, zwłaszcza, że temat jest ważny. Mam nadzieję, że ci wybaczą. Zapewne ten wątek wspierania sensowności, wspierania wojsk ukraińskich z polskiego punktu widzenia, ważności tego dla polskiego interesu w tej rozmowie też się pojawi. Dzięki, że zostajesz. To teraz zadam pytanie, to na które się umówiliśmy, główne. Czy waszym zdaniem Polska powinna rozważyć w jakiś sposób wysłanie swoich wojsk, czy niekoniecznie na linię frontu, ale gdzieś na zaplecze? Czy w jakiś sposób powinniśmy być obecni w tym procesie pokojowym, jeśli do niego oczywiście dojdzie, no bo na razie jest daleko, na razie ciągle wojna trwa. To może teraz pozwólmy zacząć Jędrkowi. Znaczy przede wszystkim musimy mówić o tym otwarcie, a nie tak jak Donald Tusk mówił po spotkaniu z Emmanuelem Macronem tydzień temu, przeszło 10 dni temu, kiedy mówił, że nie ma takiego oczekiwania wobec Polski. Jest bardzo duże i jest to oczekiwanie, które już jest wyrażane wiele tygodni, o ile nie miesięcy. O czym mówimy? Mówimy o sile rozjemczej, pokojowej, która byłaby według tej ostatniej wersji rozlokowana w strategicznych punktach Ukrainy, ale nie blisko linii frontu, takich na przykład, nie wiem, Kijów, główne miasta, centrale jądrowe i tak dalej, czy elektryczne. Mówimy o sytuacji, kiedy ta siła byłaby uruchomiona po zawarciu pokoju, więc nie chodzi o wysłanie żołnierzy do walki. I warunek, który jest stawiany zarówno przez prezydenta Macrona 2 dni temu w Białym Domu, jak i to, co powie jutro w czwartek premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, to jest to, że musi być w to zaangażowani, mają być w to zaangażowani również Amerykanie, Stany Zjednoczone. W jaki sposób? No w taki, że na poziomie logistycznym, transportowym, wywiadowczym, ale też takim, że gdyby ta siła była w jakiś sposób zaatakowana, mimo że powtarzam, jest w głębi kraju, byłaby w głębi kraju, to wtedy Amerykanie interweniują. Dlaczego to jest tak ważne w tej chwili? Bo rozgrywa się przyszłość Ukrainy jako suwerennego kraju. Jest duże ryzyko, że Donald Trump dojdzie do porozumienia z Władimirem Putinem ponad głowami Europejczyków, ponad głowami Ukraińców i żeby temu zapobiec, Europa musi przedstawić jakiś bardzo konkretny wkład Trumpowi. To on jest człowiekiem, jak wiemy, doskonale transakcyjnym, lubi deale. No deal polegał na tym, że ciężar gwarantowania ewentualnego porozumienia, ewentualnego pokoju wzięliby na siebie Europejczycy. To musi być bardzo konkretna oferta. Dla nikogo nie jest to wygodne. We Francji, jak dobrze wiemy, na fali jest Zjednoczenie Narodowe, partia prorosyjska, która jest największą partią w sondażach zdecydowanie. To na pewno nie sprzyja Macronowi. Do tego dołączają się Holendrzy, Szwedzi, Duńczycy, Estończycy, Litwini. Sygnalizują, że byliby w to gotowi wejść. Na poziomie deklaracji politycznej można przecież powiedzieć, to sformułować w ten sposób, że jesteśmy otwarci na propozycję Macrona, ale czekamy na przykład na to, co powiedzą Amerykanie, czy na jakich zasadach to jest robione. Jeżeli Polska tego nie zrobi, to moim zdaniem zerwie z nie tylko polityką wszystkich rządów od 1989 roku, ale w ogóle wizji Giedroycia, która przyświeca znacznie wcześniejszej wizji opozycji demokratycznej, czyli takiej, że bez suwerennej Ukrainy, bez gwarancji bezpieczeństwa nie ma wolnej Polski. I jeszcze jedna rzecz,
Polska teoretycznie jest tym krajem, który w tej chwili przewodzi Unii. Teoretycznie bezpieczeństwo jest tym najważniejszym punktem tego przewodnictwa. Niestety całą inicjatywę przejął Macron, w tym sensie nie z punktu widzenia Ukrainy, nie z punktu widzenia Europy, tylko z punktu widzenia, nie z punktu widzenia Polski, nie z punktu widzenia Europy, tylko z punktu widzenia naszego kraju, ambicji Polski, prawda? To on to przejął. I zresztą sygnałem, jak poważna jest oferta francusko-brytyjska, a jak niewiele ma do zaproponowania Polska, jest to, w jaki sposób został przyjęty prezydent Duda przez te parę minut, nie wiem, 10-8 na zapleczu kongresu SIPAC-a, w jaki sposób przez pół dnia poświęca mu czas w Białym Domu prezydent Trump. Więc to jest sygnał powagi tych dwóch państw w tej chwili. Łukaszu. Nie zgadzam się z Jędrzejem fundamentalnie, może poza jedną rzeczą, czyli poza tym spostrzeżeniem ostatnim dotyczącym wagi naszego kraju, ale dojdę do tego za chwilę. Pierwsza podstawowa sprawa jest taka, że nie wiem, dlaczego wizja giedroyciowska miałaby być jakąś wyrytą w kamieniu podstawą polskiej polityki. Ona jest po prostu błędna. I te 3 lata wojny, stosunek Ukrainy do Polski, stosunek Ukrainy do Niemiec, różne pojawiające się na Ukrainie niebezpieczne z polskiego punktu widzenia tendencje na czele z niestety wyniesieniem na piedestał w stopniu wyższym niż kiedykolwiek idei banderowskich pokazują, że po prostu idea giedroyciowska, choć wydawała się atrakcyjna przez wiele lat, no nie przystaje do tego, z czym my się dzisiaj ścieramy. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, Jędrzej mówi, jeżeli zaprzeczymy idei giedroyciowskiej, to Ukraina nie będzie niepodległa i to jest większe zagrożenie dla Polski. To nie ma powiązania. To, co Polska zrobi w tej sytuacji, nie ma większego wpływu na to, czy Ukraina pozostanie, ja bym powiedział, nie tyle niepodległa, co państwem wystarczająco wydolnym, żeby stanowić dla nas bufor wobec Rosji. Owszem, był taki moment na początku wojny i zachowania Polski w tamtym czasie będę bronił. Mówię tutaj o pierwszych, powiedzmy, kilku tygodniach wojny, no powiedzmy 3 miesiącach wojny, kiedy sposób zachowania Polski i nasza pomoc miały rzeczywiście bardzo duże, nawet niektórzy by powiedzieli, że kluczowe znaczenie, dlatego że Ukraina nie ustąpiła wtedy, w tej pierwszej fazie, ale w tej chwili nie ma to już żadnego znaczenia. Kolejna sprawa jest taka, kto tu rozgrywa swoją grę. No przede wszystkim swoją grę rozgrywa teraz Francja, a mówiąc bardziej generalnie, rozgrywają ją te państwa w Unii Europejskiej, które chcą wykorzystać stanowisko amerykańskie, które to stanowisko amerykańskie, bardzo ważna uwaga, jest konstruowane w interesie Stanów Zjednoczonych. Wiele osób wydaje się, zwłaszcza po prawej stronie, zafascynowanej dosyć niewolniczo Donaldem Trumpem w Polsce, zapominać o tym, że pan Trump jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, działa na korzyść Stanów Zjednoczonych. W pierwszych kilkudziesięciu godzinach urzędowania podpisał dekret zatytułowany America First, który wyraźnie nakazuje Departamentowi Stanu stawianie amerykańskiego interesu na czele i ponad wszystkimi innymi możliwymi interesami, a Polski to w ogóle jest tam gdzieś w dalekim rzędzie. Więc wracając do głównej części wywodu. Siły, którym zależy na tym, żeby Europa, mówię umownie, używam tego słowa, sfederalizowała się bardziej. W tej chwili taką siłą główną i podstawową jest Francja, Paryż, pan Emmanuel Macron, po prostu dlatego, że Niemcy, czyli partner co najmniej równoważny, jeżeli nie przez wiele lat potężniejszy z różnych powodów niż Francja, są w kompletnym chaosie politycznym i zanim tam utworzy się nowy rząd, no to myślę, że przynajmniej minie to, jak się bardzo sprężą, to 1,5 miesiąca, ale to bardzo, a większość osób jest zdania, że jednak to będzie więcej niż 1,5 miesiąca, 2, niektórzy mówią nawet, że i to 3 miesiące może potrwać. Więc po prostu w tę lukę wchodzi Emmanuel Macron i wykorzystując to, że Stany Zjednoczone chcą wyjąć swoje gorące kasztany z ognia europejskimi rękami, naciska na to, żeby między innymi ruszyć z koncepcją wspólnej europejskiej armii, która jest z gruntu niekorzystna dla Polski, dlatego że promowałaby właśnie tę tak zwaną federalizację Unii Europejskiej, a w praktyce sprowadzałoby się to nie do federalizacji w sensie
dosłownym, tylko raczej do tego, że po prostu zlikwidowano by przede wszystkim prawo weta w kluczowych sprawach dla suwerenności państw członkowskich, czyli w sprawach obrony i w sprawach zagranicznych, do czego zresztą Niemcy i Francja od dawna dążą. To przecież stary postulat, już w tej chwili stary, kilkuletni postulat byłego kanclerza, no właściwie jeszcze obecnego, Olafa Scholza. Podsumowując to wszystko, Polska w tej chwili nie ma wiele do zrobienia i rzeczywiście to 10-minutowe, niestety żenujące spotkanie pana prezydenta, który przeleciał przez ocean tylko po to, żeby usłyszeć, że jesteśmy ważnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, to ja to mogłem panu prezydentowi powiedzieć za połowę tej ceny, co on na bilet lotniczy wydał. Też bym mu to powiedział i też byłby zadowolony. To niestety pokazuje rzeczywiście, jaka jest waga Polski. I teraz kluczowe pytanie jest, ja mam wrażenie, że ogromna część komentatorów w Polsce, i tutaj Jędrzej zaprezentował takie stanowisko, wychodzi z założenia, że musimy zagrać wysoko, to swoją pozycję polepszymy i coś zyskamy, co właściwie nie bardzo wiadomo, jakiś wpływ. No więc ja patrzę na to zupełnie inaczej, to znaczy patrzę na to realistycznie, mam nadzieję, czyli nasz wpływ został przez nasze własne działania zresztą zredukowany w ciągu tych 3 lat wojny tak bardzo, że to właśnie nie tylko nie uzasadnia, ale powinno nas skłaniać do tego, żebyśmy w tym kluczowym momencie pomyśleli o tym, co realnie jest w naszym zasięgu. Realnie w naszym zasięgu nie jest wpłynięcie w żaden sposób na kształt tego, co się układa. Mówię to z dużą przykrością, ale tak właśnie jest. Natomiast w naszym zasięgu absolutnie jest odsunięcie od Polski zagrożeń, które w wyniku wysłania polskich żołnierzy na Ukrainę by się powiększyły, a nie zmniejszyły. Jedno zastrzeżenie na koniec, czysto, ale to czysto teoretycznie, patrząc znów bardzo realistycznie, mogę sobie wyobrazić sytuację, w której Polska w zamian za udział w tej misji, ale udział też, który no jakoś minimalizowałby zasadniczo ryzyko dla polskich sił, dostaje tak bajeczną ofertę od Stanów Zjednoczonych, że nam się to po prostu opłaca. Tylko że w to kompletnie nie wierzę, bo po pierwsze nie wierzę w to, czy właściwie to nie jest kwestia wiary, tylko widzę, że Polska nie jest tak kluczowym sprzymierzeńcem, żeby do czegoś takiego mogło dojść, i po drugie kompletnie nie widzę tego, żeby polska elita władzy, nie tylko ta, która teraz rządzi, też ta, która jest główną partią opozycyjną, była zdolna do podjęcia tego typu negocjacji czy targów z Waszyngtonem. Jeśli mogę się krótko odnieść, to ja też się nie zgadzam z tym, że tworzenie nie wiem, wspólnej armii europejskiej ma jakikolwiek sens i dalsze federalizowanie Unii. To jest dla nas, uważam, proces niedobry. Natomiast mam dwóch rzeczy. Chciałem cię, Łukaszu, prosić, żebyś wyjaśnił 2 rzeczy. Dlaczego uważasz, że w ciągu tych 3 lat rola Polski zmalała? Bo tego nie rozumiem, się z tym nie zgadzam, ale ciekaw jestem jakby, co ty sądzisz i dlaczego uważasz, że idea, ale przede wszystkim takie fundamentalne pytanie, dlaczego uważasz, że idea giedroyciowska jest dzisiaj jakby nieaktualna? No o tej drugiej sprawie już powiedziałem. Obserwując to, co się dzieje na Ukrainie, co się wydarzyło w ciągu tych 3 lat, przede wszystkim tutaj, no bo z punktu widzenia idei, jeżeli mówimy o idei giedroyciowskiej, to mówimy przede wszystkim o pewnej metapolitycznej warstwie. I w tej metapolitycznej warstwie fakt, że Ukraina podjęła 2 decyzje, które należy uznać za świadome decyzje. Pierwsza, stawiamy na ideologię banderowską. Tutaj odsyłam choćby do sondażu zrobionego jesienią 2023 roku na Ukrainie dotyczącego Romana Szuchewycza, o którym mówię w swoim ostatnim wideoblogu na moim kanale, i sposobu upamiętniania Romana Szuchewycza, ale to jest oczywiście tylko jeden z wielu przykładów. I druga sprawa, decyzja strategiczna, którą przewidywałem zresztą praktycznie od początku tego konfliktu, czyli postawienie na Niemcy.
No, Ukraina prowadzi politykę pragmatyczną, to żeby było jasne, ja nie mam żadnej pretensji do Ukraińców. Oczywiście oni czasem też, moim zdaniem, przeginają i w ten sposób szkodzą sami sobie, bo to jest taka, powiedziałbym, sowiecka maniera polityczna, ale to, że oni uznali, że warto rozmawiać i warto przede wszystkim wchodzić w deale z tymi, którzy są silni, a w Europie tu obopólna korzyść jest przede wszystkim z Niemcami, no nawet większa niż z Amerykanami, którzy oczywiście nie są w Europie, no to tutaj nie można mieć do Ukraińców pretensji. Natomiast ja uważam, że idea giedroyciowska w tej chwili to jest naprawdę, to jest kwestia marzycieli, którzy nie widzą, co się wydarzyło i nadal gdzieś tam tkwią w roku, nie wiem którym, 2005 czy 2004. To jest pierwsza sprawa. A drugie twoje pytanie, czyli dlaczego uważam, że Polska utraciła swój wpływ. Czy można na to pytanie odpowiedzieć na dwa sposoby. To znaczy, co się stało, że utraciła i dlaczego ja uważam. Ja rozumiem, że bardziej ci chodzi o tę drugą sprawę, tak? Uzasadnienie, dlaczego ja uważam, że my tego wpływu nie mamy. No to wydaje mi się, że to nawet... Dlatego nie mamy mniejszy, bo ja nie twierdzę, że mamy potężny, bo nie mamy. Natomiast dlaczego uważasz, że mamy mniejszy niż mieliśmy 3 lata temu? No pierwsza sprawa podstawowa jest taka, że nie mamy już nic do zaoferowania. Znaczy, to jest ten moment, w którym przecięły się linie, umownie mówiąc, pomocy polskiej dla Ukrainy i niemieckiej. Niemcy, jeżeli chodzi o liczby bezwzględne, bo nie jeżeli chodzi o odsetek PKB, ale jeżeli chodzi o liczby bezwzględne, wyprzedzają Polskę, jeżeli chodzi o wielkość pomocy. No oczywiście na pierwszym miejscu niekwestionowanym są Stany Zjednoczone. To był symbolicznie ten moment, w którym znaczenie Polski zaczęło spadać. A dlaczego tak się stało? No między innymi przez naszą miękkość wobec Ukrainy. Jeżeli się przez ponad 2 lata Ukraińcom mówi, damy wam wszystko, nie będziemy niczego się domagali w zamian, a jakiekolwiek myślenie transakcyjne to jest zdrada polskiej racji stanu, no to taka klasa polityczna, jaka jest na Ukrainie, ma wtedy jedną myśl. To są absolutni frajerzy, których należy, przepraszam za brzydkie określenie, dymać jak się da. To nie ma żadnego, to nie jest, znaczy, jeżeli ktoś uważa naprawdę, że ukraińska klasa polityczna jest zafascynowana w jakimkolwiek stopniu ideą giedroyciowską i tam przyjaciele Polacy, wspólne państwo, razem do celu, no to przepraszam, ale jest naprawdę tak skrajnie naiwny, że ręce opadają. Ja nie uważam, że Ukraińcy są zafascynowani ideą, a zwłaszcza ideą wspólnego państwa, bo o tym nikt nie mówi. No tak? to taka figura retoryczna. No. W naszym interesie ale to się też pojawiało w pewnym momencie. W naszym interesie jest to, żeby Ukraina była niezależna i silna, bo to zwiększa polskie bezpieczeństwo, tak? I to jest fundamentalna sprawa. Jeszcze jedna tylko uwaga, zanim, przepraszam, Jędrek, tobie oddam głos a propos naszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, tak? No oczywiście ta wizyta wyszła na końcu niefortunnie, ale jednak zwróćmy uwagę, po pierwsze, że się odbyła i po pierwsze w tym samym czasie Marco Rubio, sekretarz stanu, spotkał się z polskim szefem MSZ-u, Radosławem Sikorskim i z tego, co słyszę z różnych źródeł oficjalnych i nieoficjalnych, no padły deklaracje, że amerykańskie wojska z Polski nie będą się wycofywać, a jest prawdopodobne, że ta obecność się może zwiększyć. W tym sensie no musimy się tam dobijać. Oczywiście można było to lepiej zorganizować, jak wiele rzeczy można było lepiej zrobić, ale to nie jest tak, że jesteśmy już kompletnie poza grą. Jędrek. Znaczy myślę, że tutaj zostało podniesionych wiele punktów, przynajmniej z niektórymi z nich chciałem jak gdyby podjąć się. Pierwsza rzecz, no idea giedroyciowska, tutaj to wraca ten temat. Mi się wydaje, że po 3 latach wojny to jest ta chwila, kiedy ona nigdy nie była bardziej aktualna, dlatego że okazuje się, ku zaskoczeniu wszystkich, zaczynając od amerykańskiego wywiadu, że Ukraina była zdolna zatrzymać teoretycznie drugą armię świata i przez 3 lata ją zatrzymuje. I bilans dla Putina jest przecież tragiczny. Mówi się o tym, że stracił 700 000 żołnierzy, gdy liczymy ich zabitych i rannych, a ten front się posuwa bardzo mało, więc
Ukraina w tym bardzo trudnym momencie okazała się bardziej suwerenna niż w ogóle kiedykolwiek Giedroyć mógł sobie wyobrazić. Więc wydaje mi się, że ona jest bardziej aktualna niż kiedykolwiek. Drugi punkt, który tutaj wraca, bo także u Igora, federalizacja. Tutaj nikt nie mówi o federalizacji. Najbardziej chyba dobitnym tego przykładem jest to, że to jest projekt francusko-brytyjski. Wielka Brytania, kraj, który w ogóle wyszedł z Unii Europejskiej, który nie chce nie tylko wrócić do Unii Europejskiej, ale nie chce nawet wejść do Unii Celnej, nie chce wejść do jednolitego rynku. To jest projekt międzyrządowy, który nie wynika z żadnej ideologii, tylko z spojrzenia na sytuację, jaka ona w tej chwili jest. To znaczy Ameryka coraz mniej się interesuje Europą, musi coraz bardziej się skoncentrować na Chinach. Wiadomo, jaki jest prezydent Trump, co mówi, i po prostu trzeba przytomnie przygotować ewentualne uderzenie Rosji na nasze kraje, zaczynając od krajów bałtyckich i Polski. No wiele wywiadów, ostatnio na przykład duński, mówi o tym, że jeżeli Europa sama nie będzie przygotowana, no to Putin w ciągu 5 lat może uderzyć. W związku z tym to wynika z czystego realizmu. To jest po prostu, chodzi o to, zresztą to akurat dobrze mówił Sikorski w rozmowie z Zakarią parę dni temu. Chodzi o to, żeby nie powtórzyła się sytuacja z 1938 roku, nie powtórzyła się sytuacja z Monachium, tylko Europa nie tylko była zdolna sama się obronić, ale także była w razie czego zdolna wspierać wystarczająco Ukrainę, żeby ta Ukraina po prostu pozostała suwerenna. Co jest definicją suwerenności? No gwarancje bezpieczeństwa. To, żeby to nie było to samo, co memorandum budapeszteńskie 1994 roku, czyli wtedy podpisane przecież przez Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone i Rosję, i które okazało się świskiem papieru. 10 lat później Krym został przejęty i w ogóle Waszyngton, Londyn nie zareagowały, ale również porozumienia mińskie, prawda? Tam też nie było tych gwarancji, wiadomo jak to się wszystko skończyło, więc ta idea jest jak najbardziej prawdziwa. Kolejna rzecz, Ameryka działająca w interesie Stanów Zjednoczonych, a nie kogokolwiek innego. No przecież w największym interesie Stanów Zjednoczonych jest to, żeby ten duet, ten tandem autorytarny chińsko-rosyjski nie odniósł spektakularnego sukcesu, jakim będzie klęska Ukrainy. Tutaj wiele nie potrzeba, bo powtarzam, bilans dla Putina jest tragiczny. Jak się patrzy, ile on czołgów stracił, ile broni stracił, jak się zwiększył potencjał ukraiński, no to jest po prostu absolutnie wspaniałe. Jeżeli Trump pójdzie na to w interesie Stanów Zjednoczonych, a nie kogokolwiek innego, jeżeli pozwoli na kapitulację Ukrainy, no to jakie to jest przesłanie dla Xi Jinpinga? No bardzo jasne, no po prostu mogę zająć Tajwan, mogę iść z podbojami przeciwko sojusznikom amerykańskim, no bo nic mi się nie stanie, skoro właśnie przed chwilą ten prezydent w naszym tandemie, w tak korzystnej dla siebie sytuacji, poszedł na pełną kapitulację. Więc to jest w całkowitym interesie Stanów Zjednoczonych, żeby na coś takiego nie pozwolić. I kwestia zachowania Ukraińców. No ja uważam, że gro wszystkiego, na co absolutnie priorytetem w spojrzeniu na Ukrainę powinno być to, z punktu widzenia Polski, jak ona broni się przeciwko Rosji. No to jest absolutnie najważniejsze. W jakim świecie my żyjemy? No żyjemy w świecie, gdzie nawet kraj przecież bardzo zamożny, żyjący pokojowo, zaczynając od Niemiec i od ostatniej niedzieli, tam 18 punktów procentowych wzrosło poparcie w ciągu 3 lat między poprzednimi wyborami do Bundestagu obecnymi osób głosujących na skrajną prawicę i skrajną lewicę, na ludzi antysystemowych, na ugrupowania populistyczne. Czego można domagać się od Ukraińców? No to w ogóle nie jest ten moment, żeby ich z tego rozliczać. To samo mamy przecież we Francji, gdzie 40% ludzi jest gotowych głosować na Le Pen, dodając do tego Mélenchona, no to mamy większość w ogóle ludzi, którzy głosują antysystemowo. No w takich czasach żyjemy. Nawet Polska, no jesteśmy w tej chwili 35 lat po obaleniu komunizmu, demokracji. W którym punkcie jesteśmy, jeśli chodzi o spojrzenie na udział poszczególnych, powtarzam, ale jednak istotny udział Polaków w Holokauście. No też to jest coś, co bardzo chętnie o tym zapominamy, bo to są trudne karty w naszej historii i to, co jest niewygodne, no to my o tym nie mówimy i tutaj nie widzimy jakiejś wielkiej pilności, żeby, nie wiem, postawić jakiś pomnik w Warszawie, czy w jakikolwiek sposób się do tego odnieść, podobnie zresztą jak wszyscy kandydaci, z którymi mogą rozmawiać na urząd prezydenta. Więc to są chyba te podstawowe punkty, w których no, nie zgadzam się zupełnie z tą analizą. Ja sobie zacząłem robić notatki, żeby odpowiedzieć. No to jedź. Po pierwsze, nie ma większego znaczenia, że inicjatywa jest brytyjsko-francuska, bo po prostu Francja realizuje tutaj swoje cele, które dotyczą Unii Europejskiej, a Wielka Brytania w tym układzie nie uczestniczy, przynajmniej na razie, chociaż jak to dalej będzie wyglądało, jeżeli chodzi o jej członkostwo w Unii Europejskiej, no to tego nie wiemy.
Kolejna sprawa, wspomnienie memorandum budapesztańskiego. Memorandum to jest dokument, który nie jest gwarancją, to nie jest umowa, to nie jest sojusz. Memorandum to jest takie stwierdzenie, uważamy, że tak się powinno stać. W dyplomacji ono ma dosyć niską rangę, więc jeżeli ktokolwiek dzisiaj twierdzi, że nie zostały wypełnione postanowienia albo gwarancje z memorandum budapesztańskiego, no to mam wrażenie, że nie rozumie, czym w dyplomacji jest memorandum. To jest mniej więcej taka ranga jak, nie wiem, no, uchwała Sejmu, jeżeli można to do czegoś porównać, która nie jest źródłem prawa. Przypomnijmy tylko, że w zamian za podpis prezydenta amerykańskiego Ukraina pozbyła się, oddała trzeci największy arsenał atomowy i też ostatnio chociażby Sikorski się powoływał na to właśnie memorandum, mówiąc gwarancje bezpieczeństwa, przecież są na stole, mówiąc ironicznie oczywiście o amerykańskich gwarancjach, że przecież podpisaliście je wtedy, prawda? Ukraina się, to Ukraińcy mogą mieć pretensje tylko do siebie, że kierując się memorandum, czyli dokumentem niskiej rangi, który niczego nie gwarantuje, postanowili się pozbyć arsenału jądrowego. Ja uważam też dzisiaj, że to był błąd z ich strony, ale to, przepraszam, ich decyzja. Jeszcze raz odnosząc się do polskiej historii, pamiętamy 1939 rok, czy możemy mieć tylko pretensje do siebie? Tak, w dużej mierze tak. No to nie jest odczucie narodu naszego, prawda? Przede wszystkim do siebie. Rosja i atak za 5 lat, no ja słucham takich prognoz i nawet sobie ostatnio robiłem zestawienie prognoz z kolei z pierwszych 2 lat tej wojny. Rosji kończy się amunicja, Putin umiera, Rosjanie się zbuntują, Ukraińcy za 2 miesiące będą na Krymie. Tego były nawet nie dziesiątki. To były setki i to były prognozy również generałów i również na twoim kanale, Igorze, jakby zrobić przegląd tego, co tam generał Skrzypczak wygadywał, to po prostu jest to sterta kompromitujących bzdur, przepraszam, i dlatego jeżeli dzisiaj jakiś wywiad sygnalizuje za 5 lat może nastąpić, ja tak zresztą czytałem tekst o tych przewidywaniach duńskiego wywiadu, to tam nie ma mowy o tym, że on na pewno nastąpi. To jest takie stwierdzenie, za 5 lat Rosja może być zdolna do ataku na NATO. No to jest jednak różnica. Może być zdolna, zgodzimy się tutaj we trójkę, że lepiej się przygotować na najgorszy scenariusz, niż go przeżyć, prawda? Dobrze, Łukaszu, przepraszam. Podniosłeś się, proszę, tu wejdę ci w słowo, ponieważ używasz takiego języka, który, znaczy możesz sobie używać, jakby to jest jesteś gościem i jakby tu jest pełna wolność, tu nie ma cenzury, ale jednak ja też mam wobec tego prawo się odnieść. Powiedziałeś, że moi goście wypowiadali sterty bzdur. Jakbyś przeanalizował wszystkie analizy, które między innymi, nie tylko on, bo występowało mnie bardzo wielu analityków, którzy przewidywali, oczywiście czasami się mylili, no tak to jest w analizach dotyczących przyszłości, ale jeżeli ty to mówisz jako kontrargument do tego, że mówienie o potencjalnym ataku rosyjskim na inne kraje NATO jest bzdurą, no to jest dosyć niepoważnie. Można się mylić, tylko że częściowo. Oni się mylili fundamentalnie. Bo ale to były w czym się mylili fundamentalnie? I co znaczy oni? Bo ja przeprowadziłem chyba z 800 rozmów w tym czasie. Więc... Ja tylko powiedziałem, że oni również byli na twoim kanale. Nie odnoszę się wyłącznie do tego, co się tu pojawiło. No fundamentalnie się mylili na przykład w stwierdzeniach, wojna skończy się za 2-3 tygodnie. No dopiero co widziałem taki tekst z 2022 roku, generał Skrzypczak. To już jest pozamiatane. 2-3 tygodnie Ukraińcy wygrywają. No, to nie jest pomyłka typu, nie wiem, Rosjanie zajmą 25%, zajęli 20% terytorium Ukrainy. To jest pomyłka fundamentalna. Ale co to jest za argument? Ja nie mam dokładnie takiego cytatu, ale może był. Nie wiem, czy u mnie, czy gdzie indziej. Natomiast co to jest za argument? To, że ktoś się pomylił w ocenie tego, jak może pójść front. Nikt nie spodziewał się... Proszę, daj mi skończyć. Nikt się nie spodziewał, że po 3 dniach ataku, po kilku dniach ataku rosyjskiego na Ukrainie, Ukraińcy ich odeprą. Nikt się nie spodziewał, że po 3 latach Rosja zajmie tylko kawałek Ukrainy. Różnych rzeczy się nie spodziewaliśmy. Rzeczywistość jest bardzo trudna i nieprzewidywalna, zwłaszcza wojenna. Natomiast używanie tego jako argumentu na rzecz tego, żeby powiedzieć, nie no, Rosja nas, nie wiem, czy to chciałeś powiedzieć, szansa, że Rosja zaatakuje Zachód jest bardzo mała, to są bzdury, te wszystkie przewidywania dotyczące tego, że Rosja może za 3 czy za 4 lata zaatakować Zachód są bzdurne, no to mnie niepokoi.
Dobrze, widzę, że koniecznie chcesz pociągnąć ten wątek. Przepraszam, w tym czasie szukałem tego, o co pytałeś. Rozmowa z faktem, generałowie Skrzypczak i Bieniek. Po tej bitwie wojna w Ukrainie może się skończyć. Rosjanie próbują wygrać resztkami sił. Nie mają na to szans. Kwiecień 2022 rok. Pierwszy link, który mi wpadł. Takich rzeczy było mnóstwo. No ale co to ma Jest za różnica, znaczenie? ale poczekaj, Mówimy o tym, czy... No? Czym innym jest stwierdzenie, Rosja osiągnie zdolność do ataku na NATO w takim i takim czasie, a czym innym jest stwierdzenie, Rosja zaatakuje NATO w takim i takim czasie. To są dwie kompletnie różne rzeczy. Jeżeli ktoś twierdzi, że Rosja zaatakuje NATO za 5 lat, to nie rozumiem, dlaczego w Polsce w ogóle są jakieś inwestycje, jakieś programy sięgające dalej niż 5 lat, to my w tym momencie powinniśmy iść na wschód Polski, czy na Przesmyk Suwalski, kopać rowy czołgowe. No to jeżeli to jest prawidłowa prognoza, dlaczego to się nie dzieje? Ale moim zdaniem takie rzeczy się dzieją. Właśnie budujemy to akurat ten rząd. Mówię o decyzji o tarczy wschodniej. Natomiast Łukasz, ale kraj, który zostanie zaatakowany w ciągu 5 lat, nie bawi się w programy długoterminowe, budowę CPK, konstrukcję elektrowni jądrowej, tylko jak jest pewność, że za 5 lat zostaniemy najdalej zaatakowani, to się szykujemy już w tym momencie maksymalnie do wojny. Łukasz, używasz bardzo takich efektownych, retorycznych sformułowań. Wszyscy mówią, znaczy ta teza, która jest stawiana poważnie, staram się rozmawiać poważnie, jest taka, że grozi nam to. Nikt nie mówi, znaczy nie, może ktoś powiedział, że będzie, tak? Ale grozi nam wojna, grozi nam atak Rosji. Rosja może być gotowa, znając sposób działania Putina, jest to prawdopodobne. Jak bardzo prawdopodobnie, czy w 80%, czy w 20%, nie wiemy. Dlatego budujemy tarczę wschód, dlatego inwestujemy w armię, dlatego narzekamy, że za mało się tego dzieje, że się za mało przygotowujemy do tego, bo to jest poważne zagrożenie. I wokół tego prawdopodobieństwa jest spór, a ja bym też bardzo poważnie, tylko już nie chcę brnąć w kolejne odnogi tej dyskusji, bardzo poważnie argumentował, że Rosji się kompletnie, zwłaszcza w tej sytuacji, jaka jest teraz, nie opłaca atak kinetyczny na państwa NATO. Tak jak zresztą nie miała zamiaru okupować całości Ukrainy w żadnym momencie, również na początku wojny. Miała zamiar zmienić władzę na Ukrainie, a nie okupować Ukrainę. Chciałbym odpowiedzieć, jeżeli można, do końca, bo dopiero wyczerpałem połowę tej swojej listy, ale wyprowadziłeś mnie w alternatywnym kierunku swoimi pytaniami, więc jeśli pozwolisz, to dokończyłbym tę listę. Proszę uprzejmie. Kolejna rzecz, którą Jędrzej mówi. Bilans dla Putina jest tragiczny. No nie jest tragiczny. Bilans dla Rosji nie jest rewelacyjny, ale też nie jest zły. Jest znacznie gorszy dla Ukrainy. I tu znów muszę powiedzieć, no to potwierdza moje przewidywania, gdzie ja od początku mówiłem, że Rosja ze swoim zasobem surowcowym, głębią strategiczną, liczbą ludzi, nieskończone praktycznie w skali tej wojny rezerwuary ludzi, których można rekrutować gdzieś z innych republik niż ta podstawowa Republika Rosyjska i wysyłać na front. I dokładnie tak się dzieje. W związku z czym oczywiście Rosja pewne możliwości potraciła, ma pewne problemy gospodarcze, to jest daleko od klęski, daleko od stwierdzenia, że Putina sytuacja jest rozpaczliwa. Rozpaczliwa to jest sytuacja Ukrainy, która od początku tej wojny otrzymała grubo ponad 300 miliardów euro pomocy, czyli w przeliczeniu na złotówki około 1,5 biliona złotych pomocy i bez tej pomocy by przestała istnieć w ciągu, nie wiem, miesiąca może. Znaczy złożyłaby się. To jest państwo, które jest bankrutem i nie jest w stanie działać bez pomocy zewnętrznej, co podkreślam, nie jest dla nas dobrą wiadomością. Absolutnie. No ale tak po prostu jest. Więc z tą oceną też bym się nie zgodził. Jeżeli chodzi o to, do czego dąży Donald Trump, mam wrażenie, że wielu, Jędrzejowi również tutaj, umyka kwestia taka jak próba rozbicia sojuszu rosyjsko-chińskiego. To nie chodzi o to, żeby sojusz rosyjsko-chiński wygrał, tylko chodzi o to, że ten sojusz ma zostać osłabiony poprzez przynajmniej częściowe wyciągnięcie z niego Rosji. To jest moim zdaniem plan Trumpa.
który oczywiście nam się może nie podobać, może nieść dla nas, dla Polski różne ryzyka, no ale Trump, powtarzam, działa w interesie Stanów Zjednoczonych i zupełnie się nie zgadzam z tą oceną, że jeżeli tu znów muszę się nie zgodzić ze stwierdzeniem, czy z użyciem pojęcia Ukraina, nie pamiętam jak Jędrzeju to ująłeś, że skapituluje, tak, że zostanie zmuszona do kapitulacji, czy jakoś tak. I to upewni Xi Jinpinga, że może zaatakować Tajwan. Ja uważam, że dokładnie przeciwnie. To znaczy, jeżeli dogada się Rosja ze Stanami Zjednoczonymi, Ukraina pewnie otrzyma jakieś gwarancje, pytanie czy naszym kosztem, otrzyma je dlatego, że dopiero co w dniu, kiedy rozmawiamy, nastąpiło porozumienie w kwestii umowy ze Stanami Zjednoczonymi o zasoby naturalne, co oczywiście oznacza, że Amerykanom będzie zależało na tym, żeby ochronić przynajmniej część terytorium Ukrainy, to wręcz przeciwnie. Sygnał dla Xi Jinpinga jest taki: mój sojusz globalnego południa się osłabił. I Stany Zjednoczone mają uwolnione moce, a jednocześnie dostały dostęp do surowców, które są dla nich ważne, w związku z czym atak na Tajwan jest trudniejszy, a nie łatwiejszy. No i wreszcie ostatnia kwestia, czyli z tej listy, czyli ten nacjonalizm ukraiński. Rozumiem, że Jędrzej tutaj taką figurę stworzył, że skoro wszędzie jest przesunięcie na prawo, takie są czasy, no to trudno mieć pretensje do Ukraińców. Ja w ogóle się tu nie posługuję kategoriami jakichś żalów czy pretensji. Po prostu, o ile nie uważam, żeby jakimkolwiek problemem, a nawet powiedziałbym wręcz przeciwnie, dla Polski był wzrost poparcia choćby dla Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen we Francji, o tyle uważam, że jest absolutnie dla nas problemem wzrost nacjonalizmu ukraińskiego, bo to nie Francuzi zabijali Polaków w latach 43-46, tylko Ukraińcy mordowali Polaków, Ukraińcy urządzili nam ludobójstwo. Częścią tej idei nacjonalistycznej jest niestety antypolonizm i musimy po prostu brać to pod uwagę w naszych rachubach, łącznie z tym, że mamy w tej chwili około 1,5 miliona Ukraińców na polskiej ziemi. I łącznie z tym, że jak się zakończą działania zbrojne, to prawdopodobnie bardzo wielu zdemobilizowanych Ukraińców postanowi przyjechać do Polski. To jest dla nas problemem. To ja się teraz, przepraszam, odniosę do tego nacjonalizmu ukraińskiego, bo to jest, myślę, ważny problem. Rzeczywiście, znaczy postawy narodowe, tak, na pewno wzrosły, tak, znaczy poczucie tożsamości narodowej wśród Ukraińców na pewno wzrosło nieprawdopodobnie w ciągu tych 3 lat. Władimir Putin to sprawił, że Ukraińcy, którzy nie do końca czuli się Ukraińcami, tak, czują to bardzo mocno, idee narodowe są silniejsze. Pytanie natomiast jest takie, na ile one są groźne dla Polski, na ile nie, bo postać Bandery to jest na osobną debatę. Ja zresztą tu rozmawiałem też o Banderze z Ukraińcami. Polecam Państwu, to już było ze 2 lata temu. Miałem rozmowę z żołnierzem ukraińskim na ten temat, kim dla nich jest Bandera, dlaczego Bandera jest popularna i tak dalej. To jest na długą rozmowę. Natomiast dzisiaj to zupełnie nie jest tam odbierane. Postać Bandery, która po pierwsze nie jest wszędzie popularna. Po drugie nie jest odbierana jako postać, która tam niestety świadomość historyczna jest bardzo słaba i to jest gigantyczny problem. To jest rola dla nas do wykonania, bo nikt za nas tego nie zrobi. Edukowanie na temat Bandery i tego, co zrobił, tego ludobójstwa, zgadzam się w 100%, oczywiście strasznego ludobójstwa, które miało miejsce na naszych ziemiach rękami wówczas ukraińskimi. Natomiast to dzisiaj nie ma no nie chcę powiedzieć żadnego, tak, ale bardzo małe przełożenie. Ja byłem na Ukrainie 10 razy czy 11 w czasie tej wojny. Rozmawiam z bardzo wieloma Ukraińcami w bardzo wielu miejscach, od Odessy po Kramatorsk, Kijów, na zachodniej Ukrainie i nastroje ciągle propolskie są niezwykle silne. To się oczywiście nie przekłada na działania polityków. Politycy mają często taki, zwłaszcza ta obecna elita polityczna, ma taką dość postsowiecką mentalność, zresztą po części podobną do naszej i uważam, że jest jedno, albo my będziemy tam bardzo aktywni i albo będziemy tam obecni i albo będziemy my edukować, my będziemy mówić i będziemy tam wywalczać sobie miejsce i budować bliską współpracę z państwem, które po wojnie też będzie miało bardzo silną armię.
bo mówi, że to jest państwo upadłe. Z jednej strony tak, oczywiście Ukraina jest w bardzo trudnej, dramatycznej sytuacji gospodarczej również, ale z drugiej strony to jest państwo, które przetrwało w nieprawdopodobny sposób te 3 lata, które ciągle ma potężną, bardzo silną armię, która przecież cały czas, mimo tej złej sytuacji, umie powstrzymywać Rosję. No przecież Rosja postępuje bardzo, bardzo powoli. Praktycznie ten front stoi w miejscu, tak? Idzie, one jest dramatyczne, są straszne ofiary i dlatego warto ich wspierać i apeluję do państwa. To jest dobrowolne, to nie jest decyzja państwa, to jest każda indywidualna decyzja każdego z państwa, żeby wspierać i żeby zatrzymać ten rosyjski postęp, bo każda taka cegiełka ma znaczenie. To jednak jest państwo, które istnieje, które będzie istnieć, które będzie mieć silną armię, z którą myśmy powinni mieć jak najlepsze relacje, w związku z tym powinniśmy być tam obecni. Jeżeli ktoś prowokuje z naszej strony, jedzie tam i mówi, atakuje ich, no to spotyka się oczywiście z durnymi odpowiedziami, tak jak mera Lwowa niepotrzebna, no ale też był niepotrzebnie sprowokowany, tak, na potrzeby kampanii wyborczej. No ale rozumiem, taka jest dynamika kampanii. Natomiast ja nie uważam, że ten nacjonalizm jest groźny dla Polski, bo dzisiaj nastroje są i pokazują to badania i pokazują to moje osobiste doświadczenia, rozmowy, no już nie wiem, z bardzo wieloma ludźmi po tamtej stronie. Jest dobry fundament do budowania dobrego partnerstwa na przyszłość. I oczywiście, że Ukraińcy myślą o swoim interesie. I tu czasami grają z Niemcami, jak uważają, że mogą od nich więcej dostać, czasami będą grać z Trumpem, czasami będą grać z nami. Polska ciągle dla nich będzie ważna, bo Polska będzie ciągle wrotami do tego świata zachodniego. Dlatego musimy budować te relacje. Teraz przejdźmy do tego, jak my powinniśmy w tym procesie uczestniczyć. No bo niezależnie od tego, jakie mam punkty widzenia, obaj macie różne, zgadzamy się pewnie, co tego Ukraina będzie, tak? Jeżeli nie zostanie zajęta całkowicie przez Rosję. Pewnie tak się nie stanie. Będzie naszym sąsiadem istotnym, sąsiadem, który może z jednej strony być buforem wobec Rosji, z drugiej strony może być, jeśli sytuacja się uspokoi za ileś lat, bardzo dobrym rynkiem dla polskich firm. I teraz ten proces pokojowy będzie momentem również, kiedy państwa będą budować swoje wpływy. Tak? W jaki sposób my powinniśmy budować swój wpływ? Może teraz Jędrek. Przede wszystkim chciałem powiedzieć o jednej rzeczy. Tutaj mówimy o tym, jakie są plany Trumpa, jakie są plany Putina, jak zareaguje Xi. To są 3 ludzie, którzy są nieprzewidywalni, których mózgach nie jesteśmy, którzy, jeżeli podejmują decyzję, to sami albo w gronie 1 czy 2 osób, więc tutaj ta niepewność jest ogromna i to jest punkt moim zdaniem bardzo istotny, żeby przygotowywać wszelkie scenariusze. Tutaj mówiliśmy o tej możliwości ataku Rosji na Europę. 2, to co Igor mówi, jak gdyby potwierdza moje odczucia tymi wyjazdami, to znaczy jesteśmy w roku 2025, a nie 80 lat temu. I musimy patrzeć na to, co dzisiaj się dzieje, a nie to, co było 80 lat temu i to jest absolutny priorytet. Czy Ukraina przetrwa? Ja wcale nie jestem pewien, dlatego że cel Putina pozostaje niezmienny, czyli przejęcie kontroli nad całą Ukrainą. On z tego nie zszedł absolutnie. To nie musi być bezpośrednia okupacja, może być po prostu kontrola nad rządem ukraińskim, doprowadzenie do tego, że Ukraina nie będzie miała żadnej gwarancji bezpieczeństwa ani natowskich, ani tej misji europejskiej. To jest bardzo duże zagrożenie i wtedy my po prostu bardzo szybko mamy za swoimi granicami, już nie tylko na poziomie Białorusi i Królewca, ale także Ukrainy, wrogie państwo i gotową Rosję do zaatakowania. I to musimy po prostu się na to przygotować. Czy Polska ma małe wpływy, czy spadają te wpływy? Moim zdaniem rosną w sposób niebywały. Ja oglądałem parę dni temu spotkanie z internautami prezydenta Macrona, z Francuzami to trwało prawie 1,5 godziny i po raz pierwszy, ja ten znam kraj bardzo dobrze, mieszkałem tam 10 lat i po raz pierwszy w ogóle na radarach zwykłych Francuzów pojawia się taki kraj jak Polska. Powstaje na przykład pytanie, panie prezydencie, czy my powinniśmy iść jako Francja śladami Polski i wydać 5%, angażować się w obronę? Macron mówi, tak, to jest rzeczywiście wzór, oni oczywiście leżą przy granicy, mają inną sytuację, ale absolutnie tak.
Kolejne pytanie. Macron mówi, tak, muszę przyznać, że zostałem oszukany przez Putina. Polacy od dawna mi mówili, jaka to jest Rosja. Ja ich nie słuchałem, mieli rację. To jest nie na potrzeby mediów, nie na potrzeby zagranicznej opinii publicznej, to jest rozmowa prezydenta ze zwykłymi Francuzami. Nagle okazało się, że grono krajów, które są odnośnikami, które są punktami odniesienia dla Francji, gdzie była tylko Wielka Brytania, Niemcy, nie wiem, może Stany Zjednoczone, bo już nie Hiszpania i Włochy, nagle my weszliśmy jako bardzo istotny gracz i pytanie, czy my to realnie wykorzystamy. Kolejny przykład, minister spraw zagranicznych Francji Barrot, on mówi, ta misja powinna opierać się na 3 najlepszych armiach Europy, brytyjskiej, francuskiej i polskiej. No to jest coś, co jeszcze 5 lat temu, no zgodzimy się, w ogóle to była abstrakcja, żeby ktoś takie coś powiedział, więc polskie wpływy zdecydowanie rosną. Oczywiście też rosną dlatego, że taki był wynik wyborów w październiku zeszłego roku. No to jest jak gdyby kolejna rzecz, Le Pen. No, zwycięstwo Le Pen dla Polski byłoby absolutną katastrofą. To jest oczywiście ktoś, kto jest gotowy rozsadzić Unię Europejską od środka, kto jest gotowy wejść w alians z Rosją, ona mówiła mi na parę tygodni w Warszawie tutaj, na parę tygodni przed rozpoczęciem tej inwazji, to jest cytat, może pan myśleć, co pan chce, Ukraina jest częścią wpływów Rosji. Więc to byłaby absolutna katastrofa. No i więc w związku z tym musimy po prostu brać pod uwagę te najgorsze możliwości i najważniejszą rzeczą, oprócz ratowania suwerenności Ukrainy, jest moim zdaniem wyciągnięcie wniosków z tego, co się dzieje w Ameryce, z tego, co się dzieje w Rosji i budowę nie federalnej Europy, nie w imię jakichś planów francuskich, tylko biorąc pod uwagę najbardziej podstawowe potrzeby bezpieczeństwa, uniezależnienie się, na ile to jest możliwe, na wypadek najgorszego scenariusza Europy. Znaczy tego, żeby Europa była zdolna się obronić. Czy to jest możliwe? Według najlepszych ekspertów nawet dzisiaj Europa sama by obroniła się przed Rosją. Oczywiście nie ma wielu części uzbrojenia, tak jak na przykład systemy dowodzenia, tak jak jest słaba, jeśli chodzi o satelity, jest słaba, jeśli chodzi o transport, ale tak jak Ukraina się obroniła, tak tym bardziej Europa byłaby zdolna, a już z pewnością, gdyby na poważnie się zabrała za to w ciągu 5 lat może większość tych zaległości nadrobić, jeżeli będzie tego chciała. I jeszcze jedna rzecz, jeżeli słuchamy to, co mówi Friedrich Merz, czyli przyszły kanclerz Niemiec, on mówi, nie możemy już więcej ufać, że Ameryka nam przyjdzie na pewno z odsieczą. Musimy budować niezależną europejską obronę, najlepiej w sojuszu z Ameryką, no ale nie wiadomo, jak to będzie. I powiedział coś takiego, nawet nie wiemy, czy doczekamy w czerwcu do szczytu najbliższego natowskiego, czy doczekamy, że NATO pozostanie takie, jakie jest dzisiaj, że tego nie wiadomo. Mi się wydaje, że sztuką polityki jest przewidywanie najgorszych scenariuszy, żeby się nie powtórzyły tragedie, które tyle razy dotknęły Polskę, żebyśmy wyciągnęli wnioski z tego, że tym razem po prostu będziemy po tej bezpiecznej stronie. Przypomnę, że moje pytanie brzmiało tak, w jaki sposób jakby zbudować nasz wpływ na Ukrainie na czas po wojnie, który kiedyś nastąpi. Czy to jest ten moment, kiedy powinniśmy właśnie być bardziej ofensywni? I wracam do pierwszego pytania, tak? Czy powinniśmy uczestniczyć w tym procesie? Tak? Jak Znaczy, mówię, to jest wielka gra... nie wierzę, ja tu jeszcze odniosę do ciebie, nie wierzę absolutnie, że Europa ma w tej chwili jakiekolwiek zdolności obronne, tak? Mentalnych przede wszystkim, nie politycznych zdolności, a do tego fizycznych. A to jest inna sprawa. Długi proces. To, że ma pieniądze na to, żeby to nie, zbudować. Mówimy o uzbrojeniu no tak. I powołuje się na najlepszych ekspertów, których pytał no tak, ale Defense. sam powiedziałeś, że nie ma dowodzenia, tak? Bardzo wielu zdolności nie ma i dzisiaj byłoby nieprawdopodobnie trudno. Zatem nie ma zdolności politycznych, no nie ma woli, Igor, nie ma te pytania i ten kalendarz narzucił nie Macron, nie Starmer, nie Merz, tylko narzucił Donald Trump. To jest ryzyko wielkiej gry między Pekinem, Moskwą i Waszyngtonem, gdzie nie ma Europy. To oni narzucili ten kalendarz. To nie jest to, że my nagle chcemy. Natomiast jeśli chodzi o twoje pytanie, jak grać, przede wszystkim grać na poziomie europejskim, ponieważ jest to wielka gra geopolityczna, to tutaj nie można rozróżniać Niemcy, Francja i tak dalej. To musi być wspólne stanowisko. Mówi się na przykład o tym, że być może zostałby powołany wielki fundusz, trochę taki jak ten pandemiczny, po pandemii pamiętasz te 700 miliardów euro i gdzie można by uwolnić dosyć duże pieniądze na przykład dla Ukrainy, które by zrekompensowały te amerykańskie. Moim zdaniem w
takim momencie my jesteśmy. My jesteśmy w momencie takim, jak to było, kiedy był rozpad Związku Radzieckiego i wtedy postawiony przed podobnym dylematem, że nagle mogą się połączyć Niemcy, może zostać naruszona ta równowaga, która była w Unii między Niemcami Zachodnimi a Francją, no Mitterrand miał ten pomysł pokerowy, ryzykowny, euro, ale konkretny bardzo, że musimy po prostu zejść z tych utartych ścieżek i wymyślić coś zupełnie innego. No tak, że Europa musi mieć zdolność polityczną. Przecież może podjąć decyzję o odmrożeniu tych zasobów rosyjskich potężnych i to byłaby przekazać te pieniądze na zakup sprzętu dla Ukrainy. Ale jak wiesz, to nie jest łatwa decyzja, bo to jest wbrew podstawowym zasadom rządzącym rynkami finansowymi. To jest kwestia zaufania do euro, do tutejszych rynków, więc to nie jest oczywiście łatwa decyzja, ale moim zdaniem nic nie jest łatwe, absolutnie masz rację. Natomiast moim zdaniem w tej chwili, jeżeli jest ktoś, kto wykazuje się taką odwagą intelektualną i polityczną, to jest Macron i to jest Starmer, nikt inny w tej chwili. Być może Merz będzie kimś takim, słuchając tych pierwszych jego wypowiedzi. Ale ja akurat tutaj mam do nich jakiś szacunek, bo to jest przynajmniej jakaś inicjatywa, która wychodzi naprzeciw tym nadzwyczajnym czasom. No to jest bardzo dobra inicjatywa ludzi, których kraje leżą dużo dalej od Rosji, potencjalnej strefy zgniotu niż Polska. Pan prezydent Macron jest postacią, powiedzmy, wielopłaszczyznową, natomiast ostatnia rzecz, jaką bym go podejrzewał, to jakieś wizjonerstwo. Pierwsza, o jaką bym go podejrzewał, to przerost osobistych ambicji. Druga, o jaką bym go podejrzewał, to próba napędzenia pieniędzy francuskiemu przemysłowi zbrojeniowemu, który już i tak zarobił na tej wojnie bardzo dużo, a na nakręcaniu kwestii europejskiej armii, zagrożenia ze strony Rosji zarobi jeszcze więcej. Jeżeli chodzi o to, w którą stronę w ogóle zmierza Europa i kto jest dla nas zagrożeniem, muszę się tutaj odnieść do tego, co Jędrzej powiedział, no to powiem tak, o ile pamiętam, to CDU-CSU w Niemczech handlowało z Rosją, a teraz CDU-CSU znowu będzie u władzy i jeżeli rzeczywiście pan Friedrich Merz jest tak wspaniale ustosunkowany do Rosji, tak wspaniale w sensie nieufnie, no nawet wrogo, no to rozumiem, że jedną z pierwszych jego decyzji będzie ta o rozmontowaniu resztek Nord Streamu. Tak? No bo Nord Stream 3 mamy półtora Nord Streamu zniszczone, no i jeszcze coś tam zostało, no to rozumiem, że Friedrich Merz po to, żeby odciąć Niemcy od tej złej Rosji, podejmie decyzję o rozmontowaniu resztek, prawda? No to będzie takie symboliczne. Mam nadzieję, że w kampanii o tym nie mówił, ale może się maskował. W każdym razie chodzi mi o to, że Unia Europejska to nie jest tylko retoryczny opór wobec Rosji. To na przykład jest kwestia tego, ile pieniędzy musimy wydawać na kompletne klimatystyczne brednie, a tu akurat partie takie jak Zjednoczenie Narodowe czy jak AfD stoją okoniem, a ile możemy wydać na armię. No jeżeli Europa idzie kursem, zarżnięcia się poprzez nakłady na absurdalną politykę klimatyczną, to tych pieniędzy, a mówimy tutaj o grubych bilionach euro, nie będzie na to, żeby kupić czołgi, rakiety, samoloty i tak dalej. No jeszcze, pojawiły się w pewnym momencie koncepcje elektrycznego wojska. To też tam elektryczne czołgi były takie jakieś 2 lata temu. To bardzo ciekawe naprawdę. Wreszcie kolejna sprawa, no znów będę się starał być najtaktowniejszy jak mogę, ale sytuacja, w której ktokolwiek w Polsce ekscytuje się tym, że jakiś francuski minister powiedział: o, Polska ma dużą armię, no to jest naprawdę niepoważne. Znaczy, zacznijmy wreszcie myśleć o Polsce jako o kraju, który nie potrzebuje poklepywania po plecach. Mnie nie interesuje, co francuski minister spraw zagranicznych mówi o Polsce. Kompletnie. Czyniam to, mam to gdzieś. Podobnie jak mnie nie interesuje, co mówi francuski premier o Polsce albo kanclerz Niemiec. Mnie interesują fakty i to, co my możemy zrobić i jak możemy Polskę i jej interes promować, a nie to, czy ktoś nas poklepie po plecach, powie: o, bon polonais, tak, laissez faire aux polonais, jak powiedział Napoleon pod Somosierą. No i to właśnie jest zresztą piękny, historyczny przykład tego, jak się dawaliśmy sfrajerować zawsze. Więc to jest odpowiedź, to jest odniesienie się do tego, co mówił Jędrzej. Teraz odpowiedź na twoje pytanie, Igorze. No, jakby tutaj nie ma sporu, że powinniśmy w jakiś sposób próbować oddziaływać na Ukraińców. Tylko problem polega na tym,
że nasze środki są ograniczone. My jesteśmy w tak zwaną miękką politykę niestety bardzo słabi, choć nie zawsze, bo są jakieś tam pojedyncze udane inicjatywy, na przykład zaliczyłbym do takich Instytut Pileckiego. No ale niestety Ukraina bardzo mocno skręciła w stronę nacjonalizmu w reakcji na rosyjski atak. Ale to nie jest nacjonalizm antypolski. Ty tak twierdzisz. A ja twierdzę, że częścią ideologii banderowskiej jest nieuchronnie antypolonizm. I nawet jeżeli ten antypolonizm w tej chwili jest przytłumiony i pojawia się tylko gdzieś na marginesach, to nie da się uniknąć tej części, bo to jest integralna idea. No dobrze, ale to, UPA-ON to jest domniemanie. Tak, no nie, to jest, nie jest integralna, w ogóle jest mało znana wśród wielu Ukraińców. To jest przygotowanie się, Igorze, no daj mi dokończyć, jeżeli mogę prosić. To jest przygotowanie się i uwzględnienie antypolskiej strony tej ideologii jest przygotowaniem się na gorszy wariant rozwoju wypadków. A już teraz jest tak, że sytuacja, w której na niezliczonych placach czy w niezliczonych miastach Ukrainy mamy ulice, aleje Szuchewycza, pomniki Bandery, no jest niestety porównywalna do tego, jakbyśmy pojechali sobie do Niemiec i mielibyśmy tam pomniki Göringa, Himmlera, czy nie wiem, no już nie chcę mówić tego najgorszego nazwiska, bo zaraz YouTube cię zdemonetyzuje, więc nie powiem. No to jest to samo, no to są ludzie, którzy zaplanowali ludobójstwo na Polakach. I ich pomniki tam stoją. No i można powiedzieć, nie, to jest taki wydźwięk proniemiecki. To nie ma takiego wydźwięku antypolskiego. No, może ktoś by uznał, że fajnie, no ale ja bym nie uznał, że fajnie. No dobrze, Łukasz, ja nie mówię, że to jest fajne. To jest problem. Natomiast nie ma dzisiaj takich, znaczy one nie są dominujące. Gdzieś tam może na skrajnościach są, tak? Brygada Azow jest dobrym tego przykładem. Bardzo dużo propolskich gestów z ich strony. Miałem okazję też rozmawiać z ludźmi z Brygady Azow, z wieloma ludźmi, pogadać z ludźmi, którzy jeżdżą realnie po Ukrainie i są tam na miejscu, rozmawiają i czują. Nie ma dzisiaj takich zagrożeń. Ja nie mówię, że one nie mogą się obudzić. No wszystko może się obudzić. I oczywiście powinniśmy być uważni i powinniśmy prowadzić miękką politykę, tak? To, że nie jesteśmy w tym dobrzy, no w wielu rzeczach nie byliśmy dobrzy, ale się stopniowo uczymy. Musimy to robić, musimy być tam obecni i musimy wpływać, bo nikt za nas tego nie zrobi, tak? Tak samo jak nikt Niemcom, nikt Izraelczykom, nikt Ukraińcom nie wytłumaczy naszych racji i nie nauczy ich historii tak, jak my byśmy chcieli ich uczyć. Natomiast dzisiaj oczywiście jest potencjalne zagrożenie. To tak samo jest potencjalne zagrożenie, że się nazizm w Niemczech obudzi, tak? No bo tam też tam jest poważniejsze, bo AfD rośnie firmę. Przygotowujemy się na różne potencjalne zagrożenia. Ale oczywiście dlatego prowadźmy intensywną politykę na Ukrainie. Musimy być tam obecni. Polskie instytucje muszą być tam obecne, również kulturalne, edukacyjne i również myśmy politycznie powinni być tam obecni. Tak? I teraz to zmierzam do tego pytania, które może być taką klamrą zamykającą. W jaki sposób, jeszcze raz wrócę do tego, bo moim zdaniem nie spróbowaliśmy odpowiedzieć poważnie na to, w jaki sposób budować nasz wpływ dzisiaj na Ukrainie, wychodząc od pytania, jeszcze raz, tego najbardziej kontrowersyjnego, czy polskie wojska powinny uczestniczyć w procesie pokojowym na Ukrainie? Znaczy ja przypomnę, że pierwszą osobą, która wylansowała ten pomysł, był Jarosław Kaczyński. To był przecież marzec 22 roku, o ile pamiętam, w Kijowie. Wtedy wszyscy go wyśmiali. Dzisiaj kandydat PiS-u mówi coś odwrotnego. I to jest to, i uważam, że to jest, że nie jest do końca intelektualnie uczciwe mówienie, że skoro na przykład Merz wywodzi się z CDU, to już będzie niezmienny i tak musimy go rozliczać. No akurat bardzo mocno atakował kanclerz Merkel cały czas i był tym przeciwieństwem. Gdybyśmy mieli trzymać się w ten sposób, to w ogóle na przykład nie możemy budować sojuszu z Ameryką, bo Ameryka Roosevelt nam sprzedała nas w Jałcie, więc trzymajmy się w ogóle tej Jałty, tak jak się teraz trzymamy
tych kwestii banderowskich sprzed 80 lat i w ogóle trzymamy się z Rosją, tak? No bo oni nas sprzedali i wtedy no to nie możemy im ufać. No wydaje mi się, że to po prostu intelektualnie nie jest uczciwe. Natomiast jeśli chodzi o to, w jaki sposób Polska może być obecna, no moim zdaniem tutaj słowem klucz to jest po prostu trójkąt weimarski, to znaczy po raz pierwszy i Francja, i Niemcy na poważnie potrzebują Polski i chcą jej. Też uważam, że moje cytaty, rozmowy z internautami prezydenta Macrona, czy wywiadu dla Le Monde'ów ministra spraw zagranicznych, to nie jest kwestia poklepywania Polski, to jest sygnał, jakie są nastroje we Francji. I mi się wydaje, że powinniśmy tutaj być uczciwi. To nie jest, on nie wysyłał tego, oni tego nie mówią na potrzeby Polski. Po prostu nagle Polska od roku, dwóch pojawiła się na radarach francuskich jako kraj poważny, który wiele rzeczy przewidział, który w wielkim stopniu idzie do przodu i który jest wzorem tego, że można zmienić także i scenę polityczną i utrzymać demokrację, bo to jest wielka obawa oczywiście we Francji, ale także nie w Niemczech, ale także, i oni są tym bardzo zaciekawieni, jak to było możliwe, ale także na tym poziomie obronnym. I ten wpływ Polska może wykorzystać poprzez trójkąt weimarski, wchodząc do pierwszej ligi. Znaczy wchodząc do ligi, w której, tak jak Macron w poniedziałek, jest się przyjmowany w taki właśnie, jako państwo pojedyncze, moim zdaniem nie będzie miało na to wpływu. Natomiast jeżeli to będzie robiło poprzez ten układ, no to może w ogóle stać się czołowym partnerem najważniejszym Ukrainy. Łukaszu, w jaki sposób Polska powinna budować swój wpływ na Ukrainie? Ja tutaj nie mam wiele do powiedzenia. Po prostu polskie państwo w takim stanie, w jakim jest w tej chwili, nie jest w stanie tego wpływu zbudować. Już o tym częściowo powiedziałem. Nie uważam, żeby uczestnictwo w siłach pokojowych, które będą tak naprawdę siłami, czy muszą być przygotowane na to, że podejmą walkę, żeby to w jakikolwiek sposób nam pomogło. Uważam, że zostaniemy wykorzystani do realizacji planów w dużej mierze amerykańskich i francuskich. Dlatego, jak powiedziałem na początku, powinniśmy się od tego trzymać jak najdalej, natomiast w budowaniu wpływów na Ukrainie nam to nie pomoże nijak. Ale uważasz co, że w żaden sposób nie powinniśmy prowadzić żadnej polityki wobec obecności, nie powinniśmy budować naszej obecności na Ukrainie? Uważam, że wobec innych zagrożeń naszych interesów ze strony ukraińskiej ma to w tej chwili mniejsze znaczenie. Nie wiem, no jakbyśmy tutaj mieli takie seminarium, jak tam fajnie zrobić jakiś, nie wiem, okrągły stół z Ukraińcami, czy jakąś wspólną organizację, no to byśmy mogli o tym rozmawiać, ale jakby uważam, że to jest problem w ogóle dziesięciorzędny w porównaniu z tymi twardymi problemami, o których tutaj wcześniej rozmawialiśmy. Ale twardy problem to jest zagrożenie naszego bezpieczeństwa ze strony Rosji. Problem to jest na przykład zagrożenie naszego rolnictwa ze strony rolnictwa ukraińskiego. A to swoją drogą, to oczywiście to jest jeden z problemów. Natomiast zagrożenie bezpieczeństwa naszego jest realne. Im dalej od Polski jest front, im bardziej intensywny jest ten front, tak, tym zagrożenie jest większe. Jeśli wojna się zakończy i pokój będzie stabilny i długofalowy, no to nasze bezpieczeństwo rośnie. Tak, żeby ale do tego doszło. Nie pytałeś. Nie, ale mówię o tym, w jaki sposób budować nasze wpływy w państwie, które ma być państwem buforowym, tak? Które ma być jedną z tych zapór przed Rosją. No możemy oczywiście nie prowadzić żadnej polityki i w ogóle się nie interesować, nie rozmawiać ani z Amerykanami, bo Jałta, tak? Z Niemcami, bo w przeszłości był Nord Stream 2, z Ukraińcami, bo był w przeszłości Szuchewicz i z nikim nie prowadzić żadnej polityki. No politykę trzeba prowadzić, trzeba być aktywnym i obecnym w różnych miejscach i grać na wielu fortepianach. Ten fortepian akurat dla naszej przyszłości jest istotny. Znaczy ja tutaj jedno słowo klucz. Alternatywa, bo cały czas jest, że to jest plan Macrona, że to są jakieś jego próby wprowadzenia tylnymi drzwiami europejskiej federalizacji. Jaka jest alternatywa na tą ideę tej misji pokojowej? Wiemy doskonale, że Ameryka się nie zgodzi na przyjęcie tego kraju do NATO. Jaka jest alternatywa, która pozwoli dać gwarancję bezpieczeństwa Ukrainie w stosunku do tego? Krytykować jest bardzo łatwo. To nie jest żadna trudność, sięganie do takich słów wytrychów typu, że klepanie po plecach, czy plany jego federalne, to milion razy było, to nie jest specjalnie jakieś wielkie wyzwanie intelektualne. Natomiast znacznie większym wyzwaniem jest przedstawienie jakiejś alternatywy wobec tego. Jeżeli byłaby jakaś, no to wspaniale, tak? Natomiast ja na razie nie usłyszałem żadnej.
No dobra, panowie, bardzo wam dziękuję za tę rozmowę. Ja jeszcze w waszej obecności wiem, że Łukasz się z tym nie zgadza, nie wiem jak Jędrek, ale nie muszę się wypowiadać na ten temat. Ja uważam, że im bardziej, znaczy, że w polskim interesie jest wzmacnianie armii ukraińskiej i dlatego namawiam państwa do wsparcia tej zrzutki na samochód, który będzie walczył pod Charkowem, bo z wielu takich akcji drobnych urodziła się potężna fala. Tych samochodów już tam jest w tysiącach, które jeżdżą, a każdy z nich ratuje istnienia ludzkie i każdy z nich zatrzymuje, spowalnia atak Rosjan. Dlatego namawiam państwa do wpłat. Zdecydowanie to popieram i bardzo mi się podoba i podziwiam osoby, które wspierają Ukraińców, także trzymam kciuki, że się uda ta akcja. A ile z tej pomocy zostało w ramach korupcji skradzione, ile nie dotarło do celu, to wiedzą tylko ukraińscy oligarchowie i ludzie, którzy na tym wszystkim żerują i korzystają. Przypomnę, prawie 10 000 na pracującego Polaka przypada w ciągu tych 3 lat wojny. 140 miliardów złotych. To jest ważne, Znaczy, co powiedział Łukasz, jeśli mogę się odniosę do tego, co Łukasz, bo on jest ważny. To jest prawda, Łukasz. To jest prawda, że jest korupcja i Ukraina jest ciągle państwem, które ciężko choruje na różne rzeczy. Natomiast te zbiórki prowadzimy bezpośrednio. Znaczy te rzeczy, i które prowadzi Exen, sam uczestniczyłem, sam zawoziłem, jestem jakby dowodem, mam na to filmy, zdjęcia, dostarczyliśmy te samochody na miejsce, on dostarcza na miejsce i te samochody, które teraz zbieramy, które nie idą przez Exena, tylko przez inną fundację, też są dostarczane bezpośrednio na miejsce. To państwo chciałem zagwarantować. Nie podważając tego, o czym mówił Łukasz, tak? To jest problem, dlatego też namawiam, jeżeli wspieracie państwo w rozmaitych akcjach, to róbcie to punktowo, jeżeli wiecie, że tam to na pewno dotrze na miejsce. To jest prawda. Jeszcze Jędrek, coś chciałeś powiedzieć. Nie, znaczy mi tylko się przypominają słowa, nie wiem czy kojarzysz, był taki konsul generalny Francji, który się nazywał Durand, który powiedział spokój panuje w Warszawie, kiedy zostało stłumione powstanie listopadowe. Polska w roli takiego kraju, którego krytykowano, prawda, że jest w fatalnej kondycji, że nie potrafi bronić się, występowała ile razy w historii. I teraz jak ja słyszę właśnie te komentarze, że tutaj Ukraińcy z tym banderą, a tutaj z tą korupcją, a tutaj z tym, a tutaj z tamtym, no to tak się poczułem właśnie tak jak mieliśmy pretensje, znaczy mówię tutaj na poprzednich pokoleniach Polaków do tego, jak reagowano na to, co się dzieje w Polsce, że teraz my się znaleźliśmy w tej roli, tak trochę tak przykro, szczerze mówiąc. Jędrzej Bielecki, Łukasz Warzecha, bardzo wam dziękuję, panowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I dziękuję państwu. Układ jest otwarty. Przedstawiamy tu różne punkty widzenia, także takie, z którymi ja się mogę czasem nie zgadzać. Dziękuję jeszcze raz kolegom za to, że uczestniczyli w tej dyskusji. Państwu, że jesteście ze mną. Pozdrawiam serdecznie. Do następnego razu. Jeśli macie ochotę wesprzeć tę akcję, link do zbiórki jest w opisie programu. Pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia.